Jesteście ciekawi, jakie atrakcje turystyczne kryją w sobie Suwałki? Zapraszam na top 7 atrakcji wybranych przeze mnie. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa nie zawsze był katolicki. Historia świątyni zaczęła się w pierwszej połowie XIX wieku. Wzniesiono tutaj cerkiew prawosławną pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Budowę realizowano w czasach, gdy Suwałki znajdowały się pod panowaniem Imperium Rosyjskiego. Przez wiele lat była to jedna z najważniejszych cerkwi w mieście. Gdy upadła rosyjska administracja, cerkiew została przejęta przez katolików. Konkatedra świętego Aleksandra to budowla elegancka, spokojna i pełna klasycznej harmonii, jakby ktoś przeniósł fragment antycznego świata na północny kraniec Polski. Kościół powstał w pierwszej połowie XIX wieku, gdy Suwałki znajdowały się w granicach Imperium Rosyjskiego. Był to czas, gdy w architekturze dominował klasycyzm. Dlatego zobaczymy tu potężny portyk z kolumnami, przypominający wejście do antycznej świątyni. Ulica Chłodna to najważniejszy deptak miasta. Ta stosunkowo krótka ulica łączy dwie ważne przestrzenie Suwałk, historyczną ulicę Kościuszki i plac Marii Konopnickiej. Jej nazwa ma związek z klimatem regionu. Suwałki często nazywane są polskim biegunem zimna, a sama ulica znajduje się w miejscu, gdzie często wieje wiatr i panuje nieco chłodniejszy mikroklimat. Cerkiew Wszystkich Świętych została zbudowana pod koniec XIX wieku. Początkowo służyła jako kaplica cmentarna. Zbudowano ją w stylu rosyjskim na planie krzyża greckiego z charakterystyczną cebulastą kopułą zakończoną krzyżem. Cała konstrukcja powstała z drewnianych bali sosnowych. Dziś cerkiew jest jedyną czynną prawosławną świątynią w Suwałkach. Suwałki Plaza to jedno z bardziej niezwykłych centrów handlowych w Polsce, dlatego że powstało w murach dawnego więzienia. Budynek został wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku, gdy Suwałki znajdowały się w granicach Imperium Rosyjskiego. Wzniesiono tu więzienie carskie, które miało przetrzymywać więźniów politycznych i kryminalnych. W czasie II wojny światowej przetrzymywano tu zarówno więźniów politycznych, jak i osoby zatrzymane przez okupantów. Zalew Arkadia powstał na początku XVIII wieku, kiedy to miejscowi mieszkańcy postanowili w inny sposób ujarzmić nurt czarnej hańczy. Tam, gdzie dzisiaj spacerujemy brzegiem zalewu, kiedyś stał młyn wodny, a wokół tego młyna zbudowano sztuczny zbiornik wodny, który miał służyć gospodarce i życiu miasta. Nazwa Arkadia zaczęła funkcjonować dlatego, że miejsce to stało się przystanią spokoju i radości dla mieszkańców Suwałk. Kościół świętego Piotra i Pawła nie powstał pierwotnie jako kościół katolicki, lecz jako cerkiew garnizonowa Imperium Rosyjskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości cerkiew została przekazana kościołowi katolickiemu i służyła jako kościół garnizonowy.